Dzień dobry wszystkim nas oglądającym. Zachęcam do wysłuchania wykładu pana doktora nauk farmaceutycznych Leszka Borkowskiego. Pan doktor jest specjalistą pierwszego stopnia z analizy farmaceutycznej, drugiego stopnia z analizy leków. Jest farmakologiem klinicznym posiadającym 48-letnie doświadczenie w pracy z produktami leczniczymi. Pan doktor jest również pracownikiem naukowym, autorem publikacji, autorem 6 podręczników naukowych i doniesień naukowych, wszystkie z obszaru produktów leczniczych. Wykładał w Polsce w Akademii Medycznej, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Niemczech na Uniwersytecie w Heidelbergu. Odbył staże naukowe liczne, między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Jest konsultantem do spraw rynku leków dla amerykańskich funduszy inwestycyjnych, członkiem zespołu doradczego do spraw Europy Wschodniej przy agencji rządu francuskiego, byłym prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, tym samym współautorem sukcesu harmonizacji leków w Polsce. Jest ekspertem Komisji Europejskiej do spraw regulatorowych. Został powołany do sekcji ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Pan doktor jest również założycielem Fundacji Razem w chorobie zajmującej się pacjentem onkologicznym. W 2018 roku pan doktor Leszek Borkowski został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. To tylko niektóre z osiągnięć naszego dzisiejszego prelegenta, a ja wszystkich zapraszam do wysłuchania wykładu pod tytułem Droga leku od pomysłu do apteki i szpitala. Dziękuję i zapraszam pana doktora do wygłoszenia wykładu. Pani profesor, bardzo dziękuję za tak piękne przedstawienie mojej skromnej osoby. Ja chciałbym, żeby słuchacze dzisiejszego mojego wystąpienia zapamiętali jedną rzecz. Ja jestem zwykłym, prostym farmaceutą, który jest zakochany w lekach. Jest to mój zawód i moja pasja życiowa. Taka naprawdę, już jestem stary facet, więc nie muszę nikogo czarować. Dzisiaj będę Państwu opowiadał, jaka jest droga leku, zanim ktoś coś wymyśli, do momentu, aż lek trafi do apteki czy do szpitala, a finalnie do organizmu pacjenta. Proszę Państwa, z lekiem jest jak z pączkiem. Lek ma prawie identyczną budowę. Mówię oczywiście o lekach stosowanych per os, czyli mówiąc po polsku doustnie, jak pączek. W środku jest nadzienie, gdzie jest substancja czynna, a wokół jest cała masa różnych dodatków, które ułatwiają trwałość, przechowywanie, produkcję itd., itd. Czyli ważny jest ten środek, bo to jest substancja aktywna, substancja czynna. Tutaj jest na tym przezrostu powtórzone, co już powiedziałem. Pozwalam sobie przypomnieć o takiej rzeczy, ponieważ wiele produktów leczniczych, czyli inaczej leków, to są te dwie nazwy dotyczące tego samego, jest stosowana tak zwana budowa warstwowa. Szczególnie to dotyczy tabletek, które się mają rozpuścić poza żołądkiem, tylko dalej w odcinku danego jelita. Tych tabletek, proszę Państwa, nie można dzielić, no bo niszczymy tą bardzo skomplikowaną strukturę ochraniającą substancję czynną. Bo jak substancja czynna wypełznie do żołądka, no to kwas solny w żołądku strawi i substancji nie ma. I żeby to zapamiętać, ja powtórzę zdanie, które mówię na wykładach moim słuchaczom, że dzielenie tabletek dojelitowych na pół to tak jakby dzielić na pół już nadmuchany balon, aby zrobić z niego 2 balony. Teraz, zanim zacznę mówić o tym, jak ten lek powstaje, to chciałbym powiedzieć o kilku ważnych rzeczach. To są zalecenia Komisji Europejskiej, no i oczywiście moje jako zwykłego farmaceuty, jak się Państwu przedstawiłem na początek. Proszę pamiętać, leki to nie cukierki. Każdy lek jest bezpieczny jak ten kiciuś.
Czyli widzicie Państwo tego tygrysa, który może przejść obok, ale może na nas skoczyć i nas zagryźć. Tak samo jest z lekami. Postępujmy bardzo rozważnie. Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać. No, każdy musi się opiekować sobą. Ja często w swojej praktyce szpitalnej słyszałam od pacjentów, no dobrze, ale to państwo musi dbać o moje zdrowie. Ja mówię, nie bracie, to nie państwo, tylko ty musisz, bo każdy ma swoje zdrowie i musi się sam opiekować rozsądnie sobą, bo sam siebie zna. Najlepiej oczywiście państwo służy pomocą, ale ty musisz być pacjentem zdyscyplinowanym, czyli robić wszystko to, co słyszysz od lekarza bądź w aptece od farmaceuty. Z braniem leku. Leku trzeba brać tyle, ile zalecono. Ta ilość wynika z różnych badań. I teraz powiem, dlaczego to jest ważne. Jak leku bierzemy za mało, no to jest brak efektu terapeutycznego. Dobra? Jak zupę posolimy za mało, no to jest niesłona. Teraz tak, gdy za dużo weźmiemy leku, czyli tak jakbyśmy tą zupę posolili za mocno, to zupa słona też jest niejadalna. Natomiast w przypadku leków co się dzieje? Wzrasta bardzo ryzyko działań niepożądanych. To są te wszystkie brzydkie rzeczy wypisane w ulotce przylekowej, które Państwo czytacie, te ulotki są bardzo długie, ale jest prawny obowiązek pisania wszystkiego, co się zdarzyło w badaniach klinicznych. To wcale nie znaczy, że każdy, który bierze ten lek, będzie miał te wszystkie rzeczy, bo najczęściej jest tak, że każdy, kto bierze dany lek, no na szczęście nie ma tych działań niepożądanych, dlatego lek jest w obrocie. Także trzeba do tego podchodzić rozsądnie. Regularne branie leków jest niezwykle ważne. To nie jest fanaberia. Ja tutaj podaję przykład podlewania roślin w doniczkach, skrzynkach balkonowych i w ogródku. Jeżeli robimy to z przerwami, no to doprowadzamy do takiego stanu, że roślinka nam schnie i więdnie, a z lekami nie ma efektu, pożądanego efektu terapeutycznego. Czyli mówiąc po polsku, lek nie pomaga. Teraz co było pierwsze, lek czy choroba? No, w przypadku produktów leczniczych pierwsza była choroba, bo choroba była tą przyczyną szukania pomocy w jej zwalczeniu. Oczywiście doświadczenia ludzkości były różne. W to również się wmieszały pieniądze, ale tutaj nie ma co się jakby oburzać, bo firmy, które produkują leki, muszą mieć pieniądze, żeby naukowcom kupić, zapłacić pensje, żeby mieli za co kupić sobie jedzenie, ubranie, trzeba kupić surowce, maszyny, laboratoria i tak dalej. To wszystko kosztuje i na to się składa cena leku, także cena leku jest dość skomplikowanym konglomeratem różnych zależności, o tym powiem może przy jakiejś innej okazji. Teraz tak, jak szukamy substancji czynnej, czyli tego, co jest w leku, to, co jest najważniejsze? To jest tak, no trzeba zbadać przyczyny, czyli mechanizm danego schorzenia, jaka jest patogeneza. Następnie znaleźć punkt uchwytu dla nowej substancji czynnej, czyli krótko mówiąc, działa w wątrobie, w nerkach, w mózgu czy w innych miejscach. Walidacja tego punktu uchwytu, czyli sprawdzenie, w jakich stężeniach to działanie jest efektywne. No i trzeba opracować strukturę wiodącą, na przykład do blokowania receptora. Bo mówimy tak, tam gdzie lek się uczepi, to miejsce nazywa się receptorem. Z receptorem jest tak śmiesznie, że nikt receptora jeszcze nie wyizolował i jak wyizoluje i pokaże, to pewnie będzie Nagroda Nobla, ale wszyscy wiemy, że one są. Troszkę jak z prądem dla mojej żony, która mówi, no jest, ale go nie ma, bo go nie widzę. No, ale jest. Wystarczy włożyć palce do kontaktu, nie polecam tego. No i na koniec jest optymalizacja struktury wiodącej, to znaczy jak mamy substancję czynną, to musimy zobaczyć, jakie grupy funkcyjne, które znajdują się w tej strukturze są potrzebne, jakie są zbędne, jak można zmienić kolejność i tak dalej. To Państwo doskonale wiecie, bo lekcje chemii pewnie były i byliście na nich uważni. To proszę popatrzeć, jest przykładowe szlaki sygnałowe pojawiania się
jednej z chorób. I teraz, dlaczego tak ciężko jest leczyć trudne choroby, na przykład choroby nowotworowe? Te strzałki to są szlaki sygnałowe, które dzieją się w momencie, kiedy dochodzi do choroby nowotworowej. I teraz tak, ja nie wiem, który szlak jest dobry, więc wprowadzam różne leki, które blokują różne szlaki. Raz się uda, raz się nie uda. No, ilość jakby porażek, jak patrzymy na leczenie onkologiczne na świecie, jest w dalszym ciągu duża, czyli okazuje się, że jest nam niezwykle trudno uderzyć w ten najważniejszy szlak. To tak, proszę Państwa, jak z jazdą z Poznania do Krakowa. No można jechać przez Warszawę, można jechać przez Wrocław, można jechać przez Łódź. Są różne drogi, prawda? Różne szlaki komunikacyjne. No, każdy z Państwa ma jakiś swój ulubiony. Choroba niestety też. Jak stworzyć substancję czynną? No więc początki były takie, że były surowce roślinne wyłącznie i później starano się izolować z tych surowców roślinnych to, co się wydawało, że może pomóc. Przykładem jest chinina, dalej kwas salicylowy, z którego zrobiono przekształconą w aspirynę, następnie Viagra. No, Viagra jest takim produktem, o którym dużo krąży różnych żartów, ale tak naprawdę był to lek, który stosowano jako lek do leczenia niewydolności serca. No i okazało się, że leczy co innego. Wszyscy leczeni mężczyźni bardzo się ucieszyli z tego leku. No na serce im nie pomogło, ale pomogło na samopoczucie. Hydrochlorotiazy to był sulfonamid działający przeciwbakteryjnie, ale się okazało, że on te bakterie tłucze beznadziejnie. Za to wywoływał diurezę, czyli częste siusianie, często mikcje u pacjentów i to powodowało, że w przypadku opuchlizn można było szybko pacjenta odwodnić. Pascal mówił, że odkrycia przydarzają się, ale tak naprawdę umysłom przygotowanym. Bo jeżeli ja, który się nie zna na inżynierii, na przykład mostów, coś zobaczę, to mi to nic nie mówi, ale inżynier, który zajmuje się mostami, może wpaść na świetny pomysł jakiejś nowej technologii. Tak samo odwracam. Ja jak patrzę na eksperymenty różne, to potrafię złapać coś, co może być interesujące. Przecież Fleming jakby lek na grądkowca to znalazł przez przypadek, no, ta zielona pleśń. No, ona się przypadkowo mu zrodziła i zobaczył, że tam grądkowic nie rośnie. To samo było z cisplastyną, środek onkologiczny. Początkowo fizyk Rosenberg mówił, to dlatego, że prąd płynie. Nie dlatego, tylko dlatego, że były elektrody platynowe, więc mówię, trzeba rozumieć to, co się widzi. Dlatego namawiam, żeby być bardzo ważnym obserwatorem życia, bo to przyniesie korzyści nie tylko w nauce, ale również w sprawach sercowych. Jesteście młodymi ludźmi, proszę o tym pamiętać. Sama synteza substancji czynnych jest bardzo skomplikowana. Dzisiaj nikt nie dłubie w probówce, bo by zwariował, bo jeżeli muszę otrzymać 10 000 związków, to muszę mieć specjalny system. Na przykład robi się to na nośnikach polimerowych i w ten sposób w krótkim czasie mogę otrzymać dużo związków, które poddam badaniom klinicznym. Czasami coś jak otrzymam w małej ilości, to idzie bardzo dobrze. A jak potem chcę zrobić w dużym tanku fermentacyjnym, czyli w dużym, ogromnym naczyniu w fabryce leków, no to mi ten proces nie idzie. To wydaje się jak czarna magia, ale ja to tłumaczę w ten sposób. Jak ja mam ugotować zupę dla moich domowników, no to pomidorową zrobię. Mimo że nie wygląda na takiego faceta, który potrafi zrobić dobrą pomidorową. Ale jak się okazuje, że miałbym tą pomidorową zrobić dla powiedzmy 200 osób, no to pewnie bym już nie zrobił. Także przeniesienie skali produkcji
nie tylko zupy pomidorowej, ale również substancji czynnej stosowanej w lekach, ma, proszę Państwa, znaczenie. No i z tym się technolodzy mordują w zakładach farmaceutycznych. Jak już mam substancję czynną, to ona musi przejść przez 2 rodzaje badań. Pierwsze badanie to jest preclinical study, czyli to jest badanie przedkliniczne. Ono jest stosowane na zwierzętach, na hodowlach komórkowych, tkankowych, narządowych. Dzisiaj powiedziałbym tak, że zdecydowanie więcej robi się na tkankach komórkowych, hodowlach komórkowych, tkankowych, narządowych, mniej na zwierzętach. Jest to bardzo, bardzo przykre, ta praca na zwierzętach, ale to jest tak, że zawsze jest ten problem, co zrobić, żeby człowiek nie cierpiał. No. To jest sprawa, która pewnie spędza sens powiek wielu osobom. Po badaniach przedklinicznych mamy clinical study, badanie, clinical trial, przepraszam, nie study, tylko clinical trial, badanie kliniczne i te badania kliniczne dzielą się na komercyjne, jak znajduje się facet z pieniędzmi, który za nie zapłaci, niekomercyjne, jak robi to uczelnia we własnej klinice, na przykład do doktoratu, do habilitacji czy do prac naukowych, ale one wszystkie muszą być niezwykle rygorystycznie kontrolowane, bo są prowadzone na ludziach, a nie na maszynach. Z badaniem klinicznym to jest, proszę Państwa, tak, że nigdy nie wiemy, jak ono się zakończy, bo badanie kliniczne nie jest po to, żeby uzdrowić pacjenta, bo pacjenta uzdrawia się już sprawdzonym lekiem. Badanie kliniczne jest po to, żeby sprawdzić, czy ta substancja czynna może być lekiem. Dlatego z badaniem klinicznym jest jak z tą ścieżką, którą widzicie na przezroczu. Nie wiadomo, dokąd ona nas zaprowadzi. Badania kliniczne są robione wobec znanego leku i ten znany lek się nazywa komparator. Jak Państwo zapamiętacie tą nazwę, to zabłyszniecie w różnych dyskusjach towarzyskich. Jest jeszcze jeden termin, który chciałam wyjaśnić. Randomizacja badań. Co to znaczy? Mam grupę osób, które biorą udział w badaniu klinicznym. I teraz tak, tę grupę dzielę na pół. Połowa będzie dostawać badany lek, a połowa będzie dostawać tylko lek odnośnik, na przykład komparator. No i porównuję to. Nikt nie wie, kto w jakiej grupie będzie, no bo to jest los, to jest losowanie. W związku z tym, jak ktoś mówi, idę na badanie kliniczne, to będę zdrowy, to ja zawsze zadaję pytanie, a skąd wiesz, do jakiej grupy trafisz? Tych, co dostają tą nową substancję, czy tych, którzy dostają starą substancję? No, ale tak musi być, żeby to badanie było coś warte. Mamy badania różnych faz. Mamy pierwszej fazy, to jest najmniej osób, bierze udział, bo około 100, trwa kilkanaście miesięcy. Drugiej fazy trwa 2 lata i tutaj jest więcej, bo czasami jest do 2000 osób. No i jest trzecia faza, gdzie to badanie trwa 4 lata i tutaj może być nawet 10 000 pacjentów. Jak widzicie Państwo, faza badań klinicznych trwa długo. Oczywiście w przypadku szczepionek na COVID widzieliśmy coś innego, było przyspieszenie, zastosowanie pewnych jakby doświadczeń z różnych miejsc na świecie. Z czego się to wzięło? Jeżeli ja robię badanie, to prawda, ukrywam wszystko, dopiero jak mi wyjdzie, to ogłaszam, jestem genialny, to stwierdziłem. No i bo każdy walczy o pieniądze, każdy walczy o to, żeby być autorem sukcesu. Natomiast w przypadku COVID-u wszystkie instytuty, wszyscy naukowcy podali sobie rękę i powiedzieli, dzielimy się informacjami i dlatego można było skrócić ten proces badań. To było wyjątkowe, według mnie było to pierwszy raz w historii świata, nie boję się powiedzieć, gdzie była taka niesamowita współpraca nauki z całego świata. Czwarta badań fazy klinicznych to są w żargonie zwane marketingowe, one są porejestracyjne.
One są takimi badaniami, które tam za wiele do nauki nie wnoszą. Nie będę się nad tym zatrzymywał. Chcę tylko, żebyście Państwo pamiętali, że są badania przedkliniczne, preclinical study i badanie jest potem kliniczne, clinical trial. W żargonie mówi się triale, to też możecie zabłysnąć gdzieś tam, bo jak ktoś mówi triale, no to wiadomo, że siedzi w temacie i orientuje się w tym wszystkim. Teraz podam Państwu różne ciekawostki z ostatnich 20 lat. To nie są ciekawostki z wczoraj, tylko są ciekawostki z ostatnich 20 lat. Omówię Państwu przeciwciała monoklonalne, czyli leki biologiczne. Powiem parę słów o immunoterapii i powiem o terapii CAR-T, która jest stosowana w przypadku nowotworów krwi. Pierwszy ośrodek był w Poznaniu, dlatego o tym mówię, bo warto o tym pamiętać. Dobra ekipa naukowa. Medycynę możemy podzielić na tradycyjną. Tradycyjna to jest taka, że każdemu, kto ma, załóżmy, boli go głowa, podamy ten sam lek. To jest takie leczenie trochę jak dla wszystkich jeden rozmiar butów, nie? Z butami kiepsko, z leczeniem też. Medycyna personalizowana to mówi, że dla każdego pacjenta dajemy trochę inny lek, może w innym stężeniu, w innej kombinacji. Czyli personalizujemy leczenie. To jest bardzo ważna rzecz. Robimy to na świecie, no, na pewno od 30 lat. Jest terapia celowana. Terapia celowana i personalizowana to nie jest to samo. Terapia personalizowana. Zosia jest w ciąży, to ma takie leki, a Jurek, no wiadomo, nie jest w ciąży, w związku z tym można mu dać inne leki. To jest personalizacja. Natomiast celowana. Szukamy, jaki jest cel ataku dla substancji czynnej. Jak znajdziemy cel ataku, to tak jak na wojnie. Jak mam dobrą rakietę, to zniszczy czołg. I to jest na tym przezroczu, widzicie Państwo, przykład stosowanego przeciwciała monoklonalnego. Te przeciwciała monoklonalne to są takie jakby literki Y pływające w kosmosie, a na białym tle są takie złote guziczki. To są tak zwane złe antygeny, które robią wiele złego, za chwilę wyjaśnię dokładnie. I teraz takie przeciwciało monoklonalne lek łączy się ze złym antygenem i zły antygen nie może więcej szkodzić. Na tym polega leczenie celowane. Proszę Państwa, wytwarzanie. Więc tak, leki biologiczne otrzymuje się w procesach biotechnologicznych, ale do tych procesów biotechnologicznych wykorzystujemy żywe organizmy komórkowe. I tak na przykład wprowadzamy do bakterii Escherichia coli gen, czy fragment genu ludzkiego i Escherichia coli myśli, że to jest jej gen. No bo nie powiedzieliśmy jej, że to jest ludzki. I ona wytwarza białko, a my potem to białko jej zabieramy i dajemy ludziom. Czyli podrzucamy obce DNA Escherichia coli, jak kukułcze jajo, i zabieramy wytworzone białko, tak jak zabieramy pszczołom miód. I teraz pojawia się pytanie, no dobrze, ale po co mordować Escherichia coli? Ona jest mała i głupia, a człowiek jest duży i mądry i powinien sam to robić. Nie, proszę Państwa. Okazuje się, że głupia Escherichia coli wie, jak to zrobić, a my jeszcze nie wiemy. Dlatego do produkcji wykorzystujemy żywe organizmy.
Na tym przezroczyście widać przykłady różnych leków, prawda, więc korzystamy z komórek jajnika lub nerek chomika chińskiego. Te komórki, szczególnie jajnika, wytwarzają bardzo wiele leków, o czym ludzie nie wiedzą. Korzystamy z białka jedwabników, zbieramy mocz transgenicznych myszy. Z tego uzyskujemy somatotropinę, erytropoetynę i wiele innych leków. Oczywiście te nazwy Państwu nic nie mówią, ale proszę mi uwierzyć, że to są bardzo ważne leki ratujące ludziom życie i funkcjonowanie. Robi się transgeniczne króliki i one dają specjalne mleko, bo w mleku zwykłego królika nie ma inhibitora esterazy, natomiast w tych transgenicznych królikach, w ich mleku jest, a to ratuje życie ludziom. No i o bakterii Escherichia coli mówiłem, produkuje filgras, z tym stosowany w gorączce neutropenicznej. Tutaj są pokazane różne komórki, które wykorzystujemy, bakterie, komórki roślinne, drożdże, komórki zwierzęce. No, każdy, kto może pracować dla człowieka, jest wykorzystany bezwzględnie przez ludzi, a to tylko dlatego, że jesteśmy fajtłapy i dzisiaj nie potrafimy sobie poradzić z wieloma procesami, więc te trudne fragmenty procesu dajemy mikroorganizmom, one je wytwarzają, my zabieramy i potem tylko to czyścimy i mówimy, to myśmy wyprodukowali, a guzik, prawda, myśmy to tylko oczyścili. No, teraz chciałbym powiedzieć Państwu o przeciwciałach monoklonalnych, jeszcze taką rzecz. My rozmawiamy ze sobą, korzystając dzisiaj z języka polskiego. Komórki w naszym organizmie rozmawiają ze sobą poprzez struktury białkowe. Struktury białkowe są tym językiem komunikacji. I teraz tak. Jest zły antygen. Zły antygen zachowuje się jak osoba, która jest paskudna i rozsiewa nieprawdziwe, złe plotki o innych. I ten zły antygen przesyła białko, które nakazuje komórkom rozmnażać się, prawda? I mówi tak, rozmnażaj się, rozmnażaj się, rozmnażaj się, rozmnażaj się. I to prowadzi do powstania rozwoju litego guza nowotworowego. No, trzeba zamknąć pysk takiemu plotkarzowi. Przepraszam za moje brzydkie słowo. Ale tak trzeba zrobić. I tym, co zamyka, ogranicza złego plotkarza, jest przeciwciało monoklonalne, które jak się połączy z takim antygenem, no to już nie może nic gadać. Siedzi cicho. Jak siedzi cicho, to się komórki nie rozmnażają w sposób bezsensowny. Tutaj macie przykład herceptyny. To jest genialny lek, który jest na naszym rynku, nie wiem, 15-20 lat. Czyli inaczej trastuzumab. On jest stosowany w nowotworach piersi. I teraz na tym rysunku widać tak. Na górze, nie wiem, czy Państwo widzicie moją strzałkę, na górze jest mało tych takich wypustek. No to są te takie plotkarskie miejsca. One wysyłają złą informację i zobaczcie, ile tych złych plotek, złych miejsc powstaje i trzeba to zamknąć. I to ogranicza właśnie trastuzumab. Teraz powiem Państwu o pewnym skomplikowaniu struktury. Jeżeli mamy lek tradycyjny, to ja pozwalam sobie powiedzieć, że on jest skomplikowany jak młotek. No, młotek każdy widział, no za bardzo skomplikowany nie jest. Ale jeżeli mówimy o przeciwciałach monoklonalnych, to skomplikowanie struktury jest takie jak w rakiecie na Marsa. Prawda? Młotek i rakieta na Marsa to jest bardzo brutalne porównanie, ale ono oddaje skomplikowaność struktury i dlatego my nie potrafimy w probówce zrobić przeciwciała monoklonalnego, choćbyśmy bardzo chcieli. Musimy się uśmiechać do różnych mikroorganizmów. Immunoterapia. Zanim Państwu będę mówił o immunoterapii, to powiem taką rzecz. Otóż w naszym organizmie
są określone systemy, które chronią nas przed paskudnymi wirusami, bakteriami, obcym białkiem, komórkami nowotworowymi, ale czasami nie chronią. No i trzeba tą osłonę immunologiczną wzmocnić. I takim wzmocnieniem jest immunoterapia PD1, PDL1. Ona funkcjonuje na świecie od 7 lat. Wiele osób uratowała. Na czym to polega? Limfocyty to są tacy strażnicy naszego zdrowia. Proszę mi wybaczyć pewne uproszczenia i skróty, ale chciałbym, żebyście Państwo rozumieli zasadę. I teraz tak, jak pojawia się nowotwór, to limfocyt ma zasłonięte oczy i on nie widzi, że się źle dzieje. A immunoterapia to jest proces polegający na odślepieniu limfocytów, czyli zdjęcia tej osłony na oczach, która jest u limfocytów, żeby one mogły działać. To jest w dużym skrócie, tak wygląda ta immunoterapia. Na pozostałych przezroczach jest to opisane szczegółowo. Ktoś z Państwa, kto będzie chciał się tym bardziej wgłębić w to polecam. Myślę, że pisałem te informacje w sposób aktywny. Poza tym, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że komórki nowotworowe zakładają takie czapki, jakie noszą krasnale, żeby nie zobaczyła ich zła baba Jaga. Tylko że jak komórka nowotworowa założy taką czapkę, to limfocyt, który powinien, mówię o limfocytach T, mówię o limfocytach B, o makrofagach, czyli to wszystko, co powinno atakować komórki nowotworowe jako to złe i niedobre, wyprodukowane na podstawie tej plotki, o której mówiłem wcześniej, nie jest robione. Czyli te limfocyty nie spełniają swojej roli. I immunoterapia polega na tym, żeby dopaść taką komórkę nowotworową, ściągnąć jej z głowy tą czapkę i powiedzieć: o, tu jest, i ją trzeba wysiudać z organizmu i człowiek będzie zdrowy. No, to jest limfocyt. CAR-T to jest skrót nazw, którą macie Państwo u góry. Są przezrocza, które to opisują, ale ja Państwu opowiem, żeby było łatwiej zrozumieć to. Żołnierzami, które pilnują zdrowia, są między innymi limfocyty T. Ale limfocyty T czasami nie mają broni. To tak jak na Ukrainie. Są żołnierze, ale mają mało broni. Dlatego cały cywilizowany świat dostarcza broń Ukrainie. I technologia CAR-T polega na tym, że my pobieramy od pacjenta limfocyty, dajemy im armaty, rakiety, czołgi, samoloty i z powrotem wprowadzamy do organizmu chorego pacjenta i to już jest bardzo dobrze wyekwipowane wojsko, które jest w stanie zniszczyć to, co złego dzieje się w organizmie. A tutaj Państwo macie całą produkcję CAR-T opisaną w 5 punktach. To dozbrajanie limfocytów to się nazywa kostymulacja. To są limfocyty kostymulowane. No jak zapamiętacie termin, to też błyśniecie w jakimś tam środowisku, mówiąc, że technologia CAR-T polega na kostymulacji limfocytów. A mówiąc prosto, polega na daniu broni limfocytom, tak jak dajemy broń żołnierzom walczącym na Ukrainie.
Oczywiście przy tworzeniu leku ważna jest analiza finansowa, czyli patrzymy, ile jest chorych i jaka jest istota danej choroby. Ale tutaj się pojawia kasus orphan drugs. Co to jest orphan drugs? To są leki sieroce. Leki sieroce to są leki stosowane w chorobach rzadkich. Choroba rzadka to taka, gdzie 5 osób choruje na 10 tysięcy. Tych chorób mamy ponad 5 tysięcy albo 7, zależy jak je liczyć. I w niektórych chorobach na świecie mamy 7 chorych. Na całym świecie. No to jakby badanie takiego leku musi być trochę inne. No bo nie mamy kilku tysięcy pacjentów, żeby na nich sprawdzić. W związku z tym są pewne uproszczenia, są pewne technologie, ale i zabezpieczenia w interesie pacjenta i one mają specjalną ścieżkę rejestracyjną. Nie mówi się rejestracja leków, tak jak piszą dziennikarze, tylko mówi się fachowo dopuszczenie do obrotu. Ale możecie Państwo mówić jak chcecie. Teraz tutaj jest w skrócie historia życia leków w pigułce. Więc tak, najpierw musimy otrzymać substancję czynną. Potem musimy tą substancję czynną zapakować, czyli formulacja, formy farmaceutyczne. Czy to ma być w płynie, czy w zastrzyku, czy w tabletce, czy w kapsułce i tak dalej, i tak dalej. Potem robimy w badaniach na zwierzętach, to jest to preclinical study. Potem jest badanie na ludziach, clinical trials, to są te badania na ludziach. Potem jest ocena tego wszystkiego przez niezależne, kompetentne organy. Co to znaczy? W Polsce Urząd Rejestracji, w Europie jest Centralny Europejski Urząd EMA, w Ameryce mamy FDA, czyli ten Food and Drug Administration. To są te organy, które oglądają, czytają, medytują i mówią tak, lek może być podawany ludziom, albo mówią nie, lek nie może być podawany ludziom. Potem lek znajduje się w aptece i w szpitalu, no i jest leczenie chorych. Potem obserwujemy nowe działania niepożądane, patrzymy jakie są publikacje naukowe, jakie są badania rozwojowe, co mówi praktyka kliniczna szpitalna. No i te informacje mieszamy, bo jak coś źle się dzieje, to przerywamy ważność dopuszczenia do obrotu leku, czyli lek musi być zdjęty z rynku, no a potem jest spadek zainteresowania lekiem, bo pojawiają się nowe, lepsze. Czyli to, co Państwo tutaj macie, to jest historia życia leków w pigułce od pomysłu do pacjenta. Na zakończenie chciałam powiedzieć tak, pamiętajcie Państwo, że sen jest ważny i leczy, ale również proszę pamiętać, że serce, empatia także leczą i nie wstydźmy się tego. Bardzo dziękuję za czas poświęcony mojej prezentacji. Tutaj dane kontaktowe, gdybyście Państwo mieli jakieś pytania, coś, to proszę na maila przesłać. Bardzo dziękuję.